Nie samą polską polityką człowiek żyje. Na świecie dzieją się również ciekawe rzeczy. Cześć, jestem Maciek, to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dzisiaj opowiem wam o koronacji Karola III. Czy tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, co do tej pory zrobił, będzie dobrym królem? Zapraszam was w podróż do Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku byliśmy świadkami pożegnania królowej Elżbiety, najdłużej panującej monarchini w Wielkiej Brytanii. Jej syn musiał czekać 70 lat na to, aby przejąć tron po matce. Więc kim tak naprawdę jest człowiek, opisywany przez jednych jako niecierpliwy, trudny w relacjach z ludźmi, a przez innych z kolei jako pasjonat, dbający o swój naród? Może inaczej, może po prostu skomplikowany człowiek, którego znamy od 7 dekad, jako księcia Walii zaraz króla. Przyszłość księcia Karola była w zasadzie podyktowana od dnia jego narodzin, to jest od 14 listopada 1948 roku. Już wtedy było wiadomo, że kiedyś zasiądzie na tronie wnuk Grzegorza VI i pierwszy pierworodny syn królowej Elżbiety II. Niespełna 4 lata po jego urodzinach matka 2 dzieci stała się królową, rządzącą narodem, który odbudowywał się po II wojnie światowej. Królowa udała się w podróż, odwiedzając Australię, Nową Zelandię oraz Fidżi. W tym czasie książę Karol był wychowywany przez nianię. Ze względu na swoje obowiązki królowa nie mogła zajmować się swoimi dziećmi, jak to my byśmy się nimi zajmowali. Dlatego Karol miał specjalną więź ze swoją babcią. No a kiedy oczywiście zjawili się w domu królowa oraz książę Filip, zajmowali się dziećmi. Książę bardzo dobrze wspomina te chwile, wspominając je w swoich pamiętnikach. Książę Karol był pierwszym monarchą, który swoją edukację odbywał w szkole. Wszyscy inni jego poprzednicy edukację odbywali w domu. Swoją edukację kontynuował w szkole Gornstone, do której uczęszczał także jego ojciec w północno-wschodnim zakątku Szkocji. Była to szkoła z internatem, która miała przygotować chłopców do życia. Ze względu na swoje królewskie pochodzenie często był szykanowany przez rówieśników, którzy niekiedy stosowali wobec niego także przemoc fizyczną. Książę Filip chciał, aby jego syn był jego odbiciem lustrzanym. Niestety zapomniał, że dzieci często różnią się od rodziców. Pomimo ciągnięcia za uszy, bicia ręcznikami czy wkładania głowy do toalety, książę Karol ukończył tę szkołę. Po ukończeniu szkoły średniej był studentem Old College, gdzie podjął naukę języka walijskiego oraz historii Walii. Przeciwstawiając się przyjętej tradycji, zrezygnował z Akademii Wojskowej i naukę kontynuował w Trinity College University of Cambridge. Ma tytuł magistra, jest archeologiem specjalizującym się w historii wypraw krzyżowych. Co warto podkreślić, podczas studiów uczęszczał do kółka komediowego, jednakże nie został kolejnym Jimem Carreym. Jest rok 1969. Beatlesi przechodzą przez słynne skrzyżowanie na drodze. Neil Armstrong ląduje na Księżycu. Tymczasem król Karol zostaje zaprzysiężony jako książę Walii i hrabia Chester. Uroczystość przyjęcia przez Karola księstwa Walii miała miejsce 1 lipca 1969 roku w zamku Caernarfon. Książę wygłosił przemówienie w języku angielskim i walijskim. Wydarzenie zostało jednak zakłócone przez wybuch bomby oraz zachowanie chuliganów, którzy rzucali jajkami w powóz królowej. Do tej pory część Walijczyków nie uznaje tytułu księcia Karola. Książę nagle stał się bożeszczem kobiet. Zaczął grać w polo, latać helikopterem, ale przede wszystkim zaczął udzielać się towarzysko. Łańcuszki chętnych kandydatek, które chciałyby zostać królową, zaczęły ustawiać się do księcia. Jednak książę nie potrafił znaleźć w nich bratniej duszy. Z Camillą Parker Bowles poznał się w 1971 roku. Po 18 miesiącach przyjaźni ich relacja przerodziła się w związek. W listopadzie 1972 roku książę planował zaręczyny z Camillą, ale z nich zrezygnował, ponieważ uznał, że małżeństwo nie zostanie zaakceptowane przez członków rodziny królewskiej. Dlatego Camilla już w lipcu 1973 roku wyszła za mąż za Andrew Parkera Bowlesa, który wcześniej spotykał się z księżniczką królewską Anną, siostrą Karola. A później mieli mały romansik w 1979, który trwał 2 lata.
Później spotkał 19-letnią Dianę Spencer, młodszą od niego o 13 lat dziewczynę. Już na 13. spotkaniu książę Karol oświadczył się Dianie. I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Coś średnio wyglądała ta miłość Karola do Diany, no ale to nie mi oceniać. Zaraz prasa brytyjska oraz wszyscy zwolennicy tzw. royalsów zwariowali na tym punkcie. Zaczęto planować ślub, który odbył się 29 lipca 1981 roku. 750 milionów obywateli całego świata oglądało to wydarzenie. Sam tren sukni miał 7,6 metra długości, a welon miał tych metrów 140. W sumie zużyto około na dzisiejsze pieniądze $36 000 materiałów na tę suknię. Książę Karol oraz Diana Spencer przysięgali sobie miłość aż do grobowej deski. Jednakże wkrótce było to już wiadome, że ta miłość nie przetrwa długo. A new princess for Wales at the first moment of meeting her people, and the shyness seemed gone, replaced by a genuine wonderment that so many people, from packed pavements to the roofs and windows of tall office blocks around, should want to share her joy. Tutaj postawię kropkę już jutro w części drugiej. O burzliwym związku Diany oraz księcia Karola. O tym, że Kamila cały czas była bardzo blisko ich związku i relacji. Ponadto co na to królowa? Czy książę dobrze wychowywał swoje dzieci, czy może mają mu to za złe, jak się zachowywał po śmierci ich matki? A w dodatku, ile zapłaci brytyjski podatnik za tą imprezę, która się odbędzie już w tą sobotę? I czy czasem funt zmieni swój wygląd? Już teraz zapraszam Was na jutro. Tymczasem zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z najnowszymi materiałami. Cześć, bywajcie!